Ciao, witajcie na kanale. Dzisiaj robię sernik z brzoskwiniami i bezą na kruchym spodzie. Sernik robię z kanału Monika Prezentuje. Zapraszam na kanał Moniki. Monika ma super przepisy, świetny kanał. Link na Monikę zostawiam pod filmikiem. Tutaj mam formę o rozmiarach 31 na 22. Formę wysmarowałam masłem i położyłam papier do pieczenia. Teraz na stolnicę dałam 3 szklanki mąki takiej normalnej, tortowej. Tutaj mam 2 łyżeczki proszku do pieczenia, no i 250 gram masła. Możecie też użyć margaryny, jak komu się podoba. I teraz ja to masło utrę na tarce. Masło jest normalne z lodówki. I całe to masło trzeba zetrzeć na tarce. Jak widzicie, maczam w mące, ucieram. No a teraz dodamy do tego cukier. Tutaj mam 3 łyżki cukru. Dodam też szczyptę soli, tak troszeczkę. No i oczywiście zagnieciemy ciasto, a jeszcze musimy dodać 5 żółtek. Oczywiście są żółtka, już bym je zapomniała powiedzieć. O, ok. No i teraz zagniatamy ciasto. Każdy umie zagniatać, niech zagniecie jak mu się podoba, ale ciasto musi się ładnie nam połączyć, musi być elastyczne. Robimy taką kulkę i słuchajcie, mniejszą część wkładamy do lodówki, a większą część wyłożymy do formy. I teraz zobaczcie, co robię. Ja teraz to ciasto rozplaszczę, żeby szybciej mi zamarzło. Chodzi o to, że nie do lodówki wkładamy, tylko do zamrażalki. Pomyliłam się. Do zamrażalki wkładamy. I teraz ciasto musimy rozłożyć na naszą formę. Widzicie, jak ja ugniotłam. Teraz wezmę widelec i widelcem tak ładnie będę nakłuwać. Widzicie, jak to fajnie nam wychodzi. Myślę, że każdy sobie poradzi z tym ciastem. Super. I teraz, kochani, tutaj mam 70 gram miękkiego masła. Wsypuję pół szklanki cukru. Dodam szczyptę soli i zacznę kręcić. No i teraz będę dodawać porcjami ser śmietankowy z wiadereczka. No oczywiście też jajka. Będą nam potrzebne 2 duże jajka, całe jajka. Słuchajcie, zaglądajcie na kanał Moniki, bo Monika ma super przepisy. Robiła też wędliny. Jeżeli ktoś lubi wędzić, robić różne wędliny, kiełbasy i inne wędzonki, to na kanale u Moniki znajdziecie. Ok, wracamy do mojego sernika. Tutaj dałam jedno całe jajko i dodaję następną porcję sera i zakręcimy mikserem. No i drugie jajko całe i też zakręcimy mikserem. A na koniec dodamy 1 budyń. Ja dodałam budyń waniliowy. 40 gram ma ten budyń. Zaraz go wezmę i wsypię. O, waniliowy. Także jeżeli nie macie waniliowego, to możecie dodać śmietankowy i też będzie dobrze. I teraz wykładamy cały ten ser na nasze ciasto. Ładnie to uformujemy. I teraz położymy nasze brzoskwinie. Ja miałam 1 puszkę brzoskwiń. Pokroiłam na mniejsze kawałeczki i sobie ładnie ułożę. Każdy sobie kroi i układa, jak mu się podoba. Ja w ten sposób ułożyłam te moje brzoskwinie. Kochani, zaglądajcie na mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zaglądajcie na inne moje kanały. Ja mam więcej kanałów, także linki na te kanały znajdziecie w informacjach mojego kanału. Teraz tutaj mam 5 białek z tych jajek, co robiłam
ciasto, kruche ciasto. Widzieliście, że wzięłam 5 żółtek, a teraz 5 białek. Do białek dodam szczyptę soli i dodam 3/4 szklanki cukru i na końcu dodam budyń śmietankowy. Tego budyniu jest w torebce 38 gram. Nawet jak będziecie mieć 40 gram, to nic nie szkodzi. Białka ubijamy na sztywną pianę, dodajemy cukier, ubijamy, a teraz na końcu przesiewam budyń. I dalej przekręcę mikserem. Niektórzy to robią łyżką, ja kręcę mikserem. Teraz wykładamy to wszystko na nasze ciasto. Piekarnik włączamy na temperaturę 170 stopni i będziemy piec w temperaturze właśnie 170 stopni przez godzinę i 5 minut. Bo właśnie na taką temperaturę nastawiłam piekarnik i tyle piekłam. Ale dalej patrzymy, jak ja tu robię. Utarłam to właśnie moje zamarznięte kruche ciasto. Właśnie najlepiej sobie ucierać w misce i rozsypać na nasz sernik, prawda? Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Powiem Wam, że piekę pierwszy raz ten sernik i jestem ciekawa, jak mi wyjdzie. No to co, wstawiamy teraz do piekarnika na środkową półkę bez termoobiegu. Temperatura 170 stopni, ja nastawiłam na godzinę, ale jeszcze później 5 minut, czyli godzinę 5 minut. Po upieczeniu zostawiamy 20 minut w piekarniku. Oczywiście drzwiczki muszą być uchylone, w ten sposób nasz sernik nie opadnie. I tak wyszedł ten piękny sernik. Sernik z kanału Monika prezentuje. Powiem Wam, że ja mam taki piekarnik gazowy, nie taki jak w Polsce, bo tutaj we Włoszech mam gazowy, stary piekarnik, ale wyszedł sernik. Wyszedł, upiekł się, piekłam godzinę i 5 minut, a później po upieczeniu, tak jak powiedziałam na filmiku, był jeszcze w piekarniku z uchylonymi drzwiczkami gdzieś 20 minut. Zaraz będę go kosztować, on jest jeszcze ciepły, ale chciałam Wam pokazać, tak może z tej strony pokażę. Zobaczcie, jaki wysoki wyszedł. No rewelacja. Tutaj nie mogę go wyciągnąć z tej formy, bo on jest jeszcze ciepły, a już jest 1:30 w nocy. O, już jest po 1:00. Także zaraz będę go montować i jeszcze może będziecie mogli go zrobić jutro przed Wielkanocą. Słuchajcie, no tak wygląda z tej strony. No i ja już przy Was próbuję. Ojejku. Mamma mia. Niebo w gębie. Ale dobry. Upieczony. Jeszcze wezmę tą brzoskwinię. Dziękuję Ci, Moniko, za ten wspaniały przepis. Buonissimo. Bardzo dobry. Polecam kanał Moniki. Monika prezentuje. Ona ma fajne wypieki, fajne ma wędliny. W ogóle ma fajny kanał. Zapraszam do niej, róbcie jej przepisy. No i oczywiście zapraszam do siebie. Róbcie moje przepisy też. Wybierajcie sobie, co Wam się podoba, ale ten sernik jest rewelacyjny.